Witajcie moi drodzy widzowie, przechodzimy do kolejnego omówienia. Omówienie jednostek Kislewu, jednostek magii, z której tak naprawdę Kislew słynie. Tak samo omówimy sobie tworzenie armii, każdą jednostkę, więc zacznijmy może po kolei odnośnie lordów, bohaterów, magii, no bo to jest szczerze powiedziawszy domena Kislewu. Kislew bardzo się opiera na magii, na strzelcach, tym bardziej na spowolnieniu przeciwnika i go wystrzelaniu. Ewentualnie mamy takie fajne zaklęcie jak Serce Zimy, które zadaje obszarowe obrażenia i nie są one małe. I jeśli chodzi o czas trwania, 32 sekundy jednostki otrzymują ogromne obrażenia. Te obrażenia co 8 sekund się zmieniają, tak jakby rośnie stage tego po prostu obrażeń. Więc obrażenia są naprawdę ogromne. Jesteśmy w stanie tymi zaklęciami niszczyć ogromne ilości jednostek. U mnie carycą chyba się udało najwięcej zabić około 2500 albo 3000 jednostek, więc wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę przepotężne zaklęcie. Również zaklęcia, jeśli chodzi o domenę lodu, działają bardziej na zasadzie, żeby właśnie spowolnić przeciwnika i wykorzystać resztę jednostek strzelających, żeby go po prostu zmiażdżyć. Mamy też oczywiście mróz śmierci. Jest to takie obrażenia na jedną osobę, ale to jest zaklęcie, którego w ogóle się nie powinno brać, bo jest po prostu słabe. Mamy również zionięcie domeny lodu. Jest dobre, bo ma tutaj magiczny atak. Nie ma jakiegoś za specjalnego przebicia pancerza, ale pamiętajcie, że tutaj też jest spowolnienie na 10 sekund na 30% prędkości, więc można też sobie rzucić to. Możemy rzucić sobie to i 55 prędkości z jednostki już jest ściągnięte, więc to jest ważne. Same lodowe płótno jest jednym z najważniejszych zaklęć w domenie lodu, bo po pierwsze jest bardzo tanie, trwa sporo, bo 20 sekund na oczywiście ulepszeniu, więc to jest zaklęcie, którego trzeba używać. Mamy też wzmocnienie jednej jednostki, ale to zaklęcie jest bardzo specyficzne, używa się go w wyjątkowych sytuacjach, a takie sytuacje rzadko się po prostu zdarzają. Mamy również kryształowe sanktuarium, które wzmacnia nasze jednostki, są prawie bym powiedział nieśmiertelne, bo odporność na obrażenia jest 80%. To jest naprawdę bardzo dużo, 35 sekund jeszcze to trwa, ale nasze jednostki nie mogą się poruszyć. Jest to dobre, jeśli mamy jednostki, które mają przytrzymać na przykład przeciwnika, bo nie wiem, potrzebujemy zyskać czasu, albo potrzebujemy, żeby komputer się właśnie zgromadził w jednym miejscu, mogliśmy go po prostu zdominować. Jeśli chodzi o samą carycę, mamy oczywiście kieł mrozu, czyli z itemu dodatkowe zaklęcie, mamy przyzwanie pantery i również standardowo utrzymać pozycję. Idźmy w takim razie dalej. Możemy zdobyć Feliksa i Gotreka, wykonując po prostu zadanie. Są to takie jednostki rycerzy supportów. Jeśli chodzi tutaj o Feliksa, jest to taki po prostu rycerz z mieczem. Jest on dobrym ogólnie rycerzem, bo mamy fajne umiejętności na nim. Zwiększamy sobie premię przeciwko piechocie, atak zwarciu plus 40, płonące ataki. Również mamy atak zwarciu, odporność na obrażenia na wszystkie jednostki do 50 metrów, więc to jest w ogóle przepotężne. Pomyślcie sobie, rzucacie to i sanktuarium i jednostki są po prostu nieśmiertelne. Sam lord naprawdę jest przepotężny, więc warto ich oczywiście używać. Coś mi się dalej z tymi paskami porobiło. No tutaj mamy jeszcze krwawą przysięgę, czyli regenerację, wpływa na 2 sojuszników w zasięgu, działa, gdy oczywiście lord walczy, więc jeśli to dobrze ugramy, możemy stać sobie tak troszkę nieśmiertelni. No, jeśli chodzi o Feliksa, to tyle. Felix oczywiście jest jednostką przeciwpiechotną, a Gotrek jest przeciwko dużym wrogom, ma też oczywiście bonusy do tego. Statystyki ma bardzo ładne. Jedynym minusem jest na pewno pancerz. Strzelców oczywiście on nie lubi. Warto sobie założyć na niego jakiś pancerz, jeśli zdobędziecie. To też on będzie długo wytrzymywał. Jeśli chodzi akurat o niego, on ma tutaj nasycenie, stłumienie, usuwa magiczne ataki, to jest spoko. Obrażenia broni przebijających się wzrastają. Również mamy odporność właśnie na obrażenia, odporność, raczej obrona w zwarciu, no siła, prędkość i ogólnie dużo obrażeń. I mamy też jeszcze złotą rycerkę Naryska Lejsa. Jest to oczywiście taki legendarny bohater, który no nie jest aż tak długo dodany, ale już troszkę jednak jest, mimo wszystko. Jest to znakomity bohater z tego względu, że mamy po pierwsze bardzo ładne umiejętności, które wzmacniają całą armię. Perki, które tam są naprawdę bardzo potężne. Sam lord w sobie jest spoko,
Może nie ma jakiegoś super dobrego wierzchowca, jeśli chodzi gdzieś tam o walkę, ale statystyki jego są naprawdę dobre z tego względu, że mamy magiczne ataki, odmrożenie, mamy jednak tarczę. Tarcza niweluje oczywiście tutaj 55 obrażeń, znaczy procent obrażeń, więc jest to naprawdę dobre. Statystyki są zbalansowane, można ładnie też podbijać te statystyki, więc sam Lord w sobie może wykręcić naprawdę bardzo dużo. No w większości używamy go raczej na piechotę, bo na potwory może być po prostu problem. Jeśli chodzi o tutaj czarodziejkę, mamy lodu i nawałnicy. No lodu omówiliśmy zaklęcia, więc bez sensu, bo to jest to samo co ma caryca. Jeśli chodzi o tutaj nawałnicy, możemy sobie zobaczyć, taka wiecie jak jest. Jeśli chodzi o tutaj domenę nawałnicy, domena nawałnicy ma o tyle plusów, że już początkowe zaklęcia ostrzał są bardzo mocne. To jest 80 pocisków, ładne przebicie pancerza od wybuchu, standardowe przebicie pancerza, tanie zaklęcie, więc jest to naprawdę dobre zaklęcie. Mamy oczywiście jeszcze Jastrzębie Miski, czyli taki wir. Ten wir jest dobry, bo też długo ogólnie trwa, więc do tego warto wykorzystywać te wiry. No w większości wiry, pamiętajcie, używacie na duże ilości jednostek, bo na małe to po prostu jest szkoda. Ulepszony kąsający wiatr. Kąsający wiatr jest bardzo mocnym zaklęciem. Po pierwsze trwa 8 sekund, prędkość ruchu jest 20 metrów na sekundę, czyli 160 metrów leci. Minusem na pewno jest promień, choć czasem może to być plusem, bo jeśli byśmy flankowali przeciwnika, to możemy tak naprawdę puścić to właśnie na przeciwnika sflankowanego i go zmiażdżyć w momencie. To też jest dobre zastosowanie, jeśli chcecie zastosować te zaklęcie na przeciwnika, który gdzieś tam wpadł w zasadzkę. No do tego po prostu się sprawdzi najlepiej. Mamy oczywiście bardzo potężny wir, czyli zamieć. Tutaj też spowalnia przeciwnika, więc to jest dobre, żeby go szybko gdzieś tam dopaść. Przebijające obrażenia 100%, więc to jest naprawdę super zaklęcie. Drogie troszkę, ale jeśli sobie tam też podobieramy perki, to możemy troszkę z tego kosztu magii zejść. Więc jak dla mnie super ogólnie domena, czy to domena lodu, czy akurat domena nawałnicy jest potężna. Choć dla mnie na przykład domena lodu zdecydowanie wygrywa ten serce zimy, tylko musimy do tego zrobić idealną sytuację. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Pierwsze co, to lecimy tutaj właśnie z piechotą walki wręcz, ale też piechota akurat Kislewu posiada pistolety włócznie, więc będzie troszkę tego. Pierwsza taka standardowa piechota to są kiślewscy wojownicy. No jest to jednostka zdecydowanie przeciwko dużym wrogom. Pancerz nawet jest nie najgorszy, dyscyplina spoko, obrona zwarciu 38 na sam start, to jest naprawdę niezły wynik. Tym bardziej, że tą jednostkę możecie już rekrutować na samym początku, więc jest to po prostu przegięcie. Dużo osób gdzieś tam narzeka, że jest to jednak za mocne. Kislev na podstawce jest bardzo mocne. Tym bardziej, że ciężko zbrojnych kozaków oczywiście jeszcze mamy, mają fajne statystyki, mają pistolety, więc zastosowanie jest sporo. Kiślewscy wojownicy to tylko potwory, kawaleria, no i w sumie tyle. Na pewno plusem pamiętajcie jest to, że jak się w większości jednostki mają włócznie, halabardy, no to mają obronę przed szarżą dużych przeciwników i odpieranie po prostu szarży. Ciężko zbrojni kozacy jest to jednostka hybrydowa. Oni się sprawdzają dobrze do walki wręcz, dobrze się sprawdzają do ostrzału, z tego względu, że tutaj jest 18 sił pocisków, setka tak naprawdę w oddziale, więc obrażenia są spoko. 6 amunicji, więc to też czasem wystarczy, żeby pokonać takie potwory czy coś tego typu, można ładnie to ostrzelać. Z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o układanie jednostek, pamiętajcie, że powinniście ich dawać raczej naprzód, bo jednak ten zasięg nie jest duży, a żeby mieli też otwarty ostrzał. Jeśli chodzi ogólnie o ciężko zbrojnych kozaków, jest to bardzo mocna jednostka, której po prostu warto ją rekrutować. I zastosowanie tak naprawdę i do ostrzału, i do walki wręcz. Jedyny problem, jeśli puścicie ich na potwora, jeśli chodzi o walkę wręcz, no to będzie zdecydowanie problem. Do walki wręcz zdecydowanie piechota, nic więcej, bo inaczej będzie po prostu problem. Kolejna jednostka, którą tutaj posiadamy. Jeszcze chciałem tutaj wspomnieć, że naszą krew mamy coś takiego, że czas trwania 25 sekund niezłomności.
jeśli dyscyplina jest zachwiana lub na niższym poziomie. I to ma każda jednostka Kislewu, tak na marginesie. To jest po prostu też dobra opcja. Ciężko zbrojni kozacy z wielką bronią. Tutaj, jeśli chodzi o nich, oni wychodzą zdecydowanie gorzej niż ciężko zbrojni kozacy. Z tego względu, że po pierwsze, mamy tutaj, jak dobrze pamiętam, mniej mamy obrony. Nie posiadamy też tarczy, więc jednostka nie jest dobra do na przykład takich frontalnych ataków otrzymania ostrzału, bo to może zniszczyć tą jednostkę w momencie. Mimo że ten pancerz jest nie najgorszy, to wystarczy, że będą jacyś strzelcy z dobrym przebiciem pancerza i z tych ciężko zbrojnych kozaków nic nie zostanie. Ja osobiście zawsze rekrutuję tych ciężko zbrojnych kozaków, bo ci z wielką bronią nie zawsze się sprawdzają. Wiadomo, duży plus tych ciężkich z ciężką, wielką zbroją. Ogólnie kozacy z wielką bronią mają ten plus, że mają przebicie pancerza, więc to jest na przykład na pewno od nich duży plus. I to jest kwestia tego, co my potrzebujemy do armii. Jeśli potrzebujecie przebicia pancerza, to zdecydowanie spoko. Ale jak dla mnie w Kislewie bardzo rzadko jest to potrzebne, ponieważ jak zrekrutujemy sobie jakichś tam porządnych strzelców, to oni mają tak dobre przebicie pancerza, że nie są po prostu tamci potrzebni. Przejdźmy w takim razie dalej. Tuż mamy taką bardzo mocną piechotę, z tego względu, że jest to carska gwardia. Carska gwardia to jest taka honorowa, najmocniejsza gwardia po prostu Kislewu, najlepsza piechota Kislewu. Statystyki są tutaj bardzo podobne troszkę do kozaków, tylko są podbite pod względem obrony, zwarciu się broni, pancerza, dyscypliny. I większych tam gdzieś różnic na jednostkach nie ma. Mamy oczywiście ich w dwóch wariantach. Pierwszy wariant jest to oczywiście z tarczą, a drugi wariant to jest po prostu z długim mieczem po prostu. I też przebicie pancerza jest wtedy większe dla tych z wielkim mieczem. I również mają bonus przeciwko walki piechoty. A jeśli chodzi o standardowych z tarczą, no oni więcej nic nie mają. Jak dla mnie ta jednostka jest trochę słaba pod tym kątem, że nie ma nawet odpierania szarży niczego i jest po prostu taka useless, tak to się raczej mówi. Jest ona po prostu bezużyteczna. Fajna, gdy możemy gdzieś sobie tam poużywać, ale jeśli chodzi do większych zastosowań, jest ona po prostu beznadziejna. Możemy w takim razie ruszyć na przeciwnika, zastosować naszą armię. Proszę bardzo, jak oni tutaj są zadowoleni, jak ruszają do ataku. Jeśli chodzi o Kislew, pamiętajcie, że strzelcy, magia to jest najważniejsze. Są po prostu frakcje, które bez magii, bez strzelców sobie bardzo ciężko radzą i mają w większości ogromne problemy z pokonaniem przeciwnika. Kislew jest jedną z tych frakcji. Gdy zrekrutujecie za dużo piechoty, a będziecie mieć za mało strzelców, albo nie będziecie mieć czarodzieja w armii, to odczujecie tą bolączkę zdecydowanie, tym bardziej gdy gracie na jakimś wyższym poziomie trudności. No jest to po prostu niemiłosierne, gra po prostu nie wybacza. No, ruszajcie piechota. Ale osobiście muszę przyznać, że granie Kislewem jest dosyć ciekawe. Pod tym kątem, że naprawdę musimy się skupić na tej strategii. Gdy gracie na jakimś może niższym poziomie trudności, to dacie radę nawet wszystko prawie na automacie lecieć. Z tego względu, że Kislew na początku już ma dobre jednostki z dobrymi statystykami i to daje im taką, bym powiedział, przewagę. Proszę bardzo, jak tutaj tymi widłami, włóczniami, co tam mają. O, tu chłopaki strzelają, ale się poblokowali, bo za dużo oddziałów stanęło koło siebie. I to nam troszkę zepsuło sytuację. Kislew, nawet na tarczy jest napisane, nawet nie zauważyłem wcześniej. No jeśli chodzi o mechanikę, no spoko, że jednak oni tu walczą, jedni, drudzy strzelają, więc to jest spoko. Gdyby miał jakieś większe też przebicie pancerza z tego strzelania, byłoby lepiej. To mamy z tych z wielką bronią. Też oczywiście pikawa działa. Tu mamy już tych takich, wiecie, trochę bardziej mocarnych. Proszę bardzo, zostali nawet otoczeni, ale sobie tutaj w miarę chłopaki radzą. Tym bardziej, że to są elfy akurat z małym pancerzem, więc nie ma takiego większego problemu.
Możemy teraz zabawić się na przykład z używanej magii. I najlepiej moglibyśmy to wykorzystać na przykład tutaj. Już widzę, że przeciwnik do nas tutaj też leci. I te zaklęcie, tak jak mówię, one jest naprawdę potężne. Tylko musimy wiedzieć, jak to wykorzystać. Rzucamy to, no możemy rzucić tym obręgą. No trochę tak, mogłem trochę inaczej to rzucić. Oj, nie rzuciłem tego mocniejszego efektu, bo wtedy to by w ogóle było już miazga, bo jeszcze dłużej chyba to trwa. No i zobaczycie, jak zaraz im zacznie te życie spływać. No jest to po prostu bardzo mocne obrażenia, bardzo ładny zasięg. No i proszę bardzo, jak tutaj spływają. No możecie zobaczyć sobie. O, tu akurat słabo coś wskoczyło, bo chyba efekt feralny nie wszedł. W sumie nie, te wzmocnienie nie wskoczyło i jakoś to słabo wyszło. Ale w zastosowaniu, ja też ostatnio miałem live z Kislewu, to możecie zobaczyć, ile faktycznie da się tymi zaklęciami wyciągnąć. Jeśli chodzi o gradobicie jest mega mocne. Tylko też tutaj akurat się nam wysypa armia. Możemy się tutaj na sekundkę wycofać na szybko. Żeby wykorzystać większy potencjał, musicie zawsze tworzyć takie miejsca idealne do właśnie walki. Bo inaczej będzie problem. Ja tutaj tak na szybko zaprezentuję, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Jeszcze też tutaj Lorda zaraz puścimy, żeby była bitka. O, proszę bardzo, tutaj się pięknie zbierają. Ona się tutaj się troszkę poplątali. No możemy użyć tego gradobicia, albo wiru. No może tutaj rzucimy wir. Przeważnie musicie zerkać też, czy te wiry na przykład stoją w miejscu, czy nie, bo to jest ważne. No i zobaczcie sobie, co to jest w stanie zrobić. No jest w stanie naprawdę ogromne obrażenia zrobić. Tylko musimy też uważać na nasze jednostki. No ale zobaczcie, jak to szybko spływa, tak? Tym bardziej, że tu byli mistrzowie Hoeta, no to nie są jakieś słabe jednostki, ale to jest 100% przebicia pancerza, więc zmiażdżona armia w momencie. Tu jeszcze nasz walczy. No mi się bardzo podoba ten niebieski jego miecz jeszcze. Super to wygląda, ten legendarny lord. O, tu Gotrek jeszcze walczy. O, Gotrek, bij ich tam. Tutaj, rzućcie na te włócznie. Proszę bardzo, dobrze. Jeszcze krasnolud. Nie zapominać o krasnoludzie. Widzicie, ta nawałnica ile skasowała? Proszę bardzo. A pamiętajcie, że tutaj jeszcze mamy inne zaklęcia. Mamy wzmocnienie efektu feralnego, bo efekt feralny też jest ważny. Żeby wam po prostu ładnie umiejętność skoczyła. Z tego co widzę, to tu się tylko zwiększa. Nie, większe obranie, większe przebicie pancerza, ale tam i tak już mamy naprawdę potężne. I jeszcze ten ostrzał jest dobry. Zobaczcie sobie. Jakoś miałem wrażenie, że on był zawsze mocniejszy. Dobra, bo te strzały po prostu są wolniejsze. No ale obrażenia robią ładne. Ale nie, no dobra. Zdecydowanie tamto jest mocniejsze. I warto też używać właśnie zionięcia. Ważne jest też to, żeby obracać sobie te zaklęcia dobrze. I zadawać bardzo ładne obrażenia. Zionięcia przeważnie mają też tak, że one się rozciągają, bo to są stożki, więc na to zwróćcie uwagę, żeby ten stożek całkowicie wykorzystać. Idziemy w takim razie dalej. Przechodzimy do kolejnych jednostek. Jak widzicie, jednostki dystansowe, hybrydowe i kolejna dawka magii. Bo jeśli chodzi o magię, możemy też oczywiście zagrać matką ostanką i tutaj będziemy mieć więcej ilości magii dostępnej. Jest to wtedy naprawdę potężna również magia. Jeśli chodzi o matkę ostankę, tutaj mamy domenę wiedź. Domena wiedź zadaje bardzo ładne obrażenia, zasięg jest też ładny, wzmocnienia dobrze tutaj działają z tego względu, że czas trwania się zwiększa. Ewentualnie pamiętajcie, że jeśli jesteśmy na wzmocnieniu, to czasem te zaklęcia się zmieniają i zamiast zadawać obrażenia, to wzmacniają waszą armię. Tak jak w tym przypadku, zemsta duchów najpierw zadaje obrażenia bez wzmocnienia, a ze wzmocnieniem zadaje obrażenia, ale odnawia też mocy, magiczne mistrzostwo również. Więc tak samo jest tutaj z zwiększeniem na przykład siły obrażeń naszych jednostek, a osłabienie znowu zmniejsza przeciwnikowi. Więc to są ważne rzeczy, żeby o tym pamiętać.
Mamy również tutaj spowolnienie, no bo tak jak mówiłem, Kislev się bardzo opiera na spowolnieniu, więc warto też to wykorzystywać, a na wzmocnieniu mamy na przykład przyspieszenie. Więc zwracajcie uwagę na to. Jeśli chodzi o te ikonki, które też tutaj widzicie, bo w sumie nigdy o tym nie mówiłem, no to jest oznaczenie, jaki typ magii to jest. Wzmocnienie, zionięcie na przykład, wzmocnienie obszarowe i tak dalej, i tak dalej. Na pewno Wiedźmia Polewka jest mocnym zaklęciem. Jeśli rzucimy to w standardzie, bo zadaje ładne obrażenia i jest kontakt trucizna. A trucizna, pamiętajcie, że to bardzo osłabia przeciwnika, to jest 50 metrów działania. No to zaklęcie jest nawet nie najgorsze, bym powiedział, tylko minus jest taki, że musimy blisko podejść, żeby rzucić te zaklęcie. To jest na przykład duży minus. Więc jeśli chodzi o tą magię, tu mamy magię naprawdę dobrą. Przeklęty kocioł jest przepotężny. Z tego względu, że ma ogromne obrażenia i jak sobie też zauważycie, nie zadaje sojuszniczym jednostkom obrażeń na wzmocnieniu. Bez wzmocnienia zadaje, więc tu jest teraz bardzo ważne, że jeśli wam nie wejdzie ten efekt, no to będziecie mieli problem i rzucicie na swoich, no to automatycznie z armii troszkę się tam przerzedzi. Mamy również, jeśli chodzi o samą tutaj matkę ostankę, mamy guślarza, czyli dyscyplina, wigor, zwiększenie tego i również leczenie. Na 5 jednostek to jest też fajne. Furia ziemi, czyli nasycenie naszych jednostek, żeby miały magiczne ataki, budzą też strach. I jeszcze duchowy niedźwiedź, czyli taki bym powiedział bardzo mocny magiczny pocisk. Również 3 razy możemy go też użyć, więc to jest ważne. Leczenia możemy używać ile wlezie, tylko się po prostu musi odnowić. Więc to jest moim zdaniem fajna magia, tylko musicie dobrze wykorzystywać tę magię. Jeśli chodzi o jaką magię mamy dostępną, to mamy domenę bestii, domenę śmierci, domenę cienia, no i oczywiście wiedźma standardowo. Z domeny bestii, no to wiecie, że ta magia jest bardzo mocna pod względem buffowania naszych jednostek, czyli wzmacniania obrony fizycznej, obrony zwarciu, siły obrażeń, pancerza, no po prostu jest potężną magią. Mamy również klątwy w razie W. Magia śmierci, no to pijawka, oczywiście bardzo dobra na bohaterów solowych, słońce Xereusa na tak naprawdę zastosowanie bardzo dużej ilości przeciwnika piechoty, żeby ją po prostu zmiażdżyć, albo ilości wojska. Tak samo cienia, czyli otchłań, wzmocnienie naszych jednostek bardzo naprawdę mocną magią, czyli magiczne ataki plus siła podstawowa i przebicie pancerza na 32 sekundy dla wszystkich jednostek w zasięgu. No i wahadełko, które przejedzie prawie każdą armię. Więc cóż, w takim razie powinniśmy omówić jednostki. Jeśli chodzi o jednostki strzelające podstawowymi jednostkami strzelającymi, mamy tutaj kozaków. Kozacy mają nie najgorsze statystyki, bo są bardzo po prostu zbalansowane, jeśli chodzi o atak zwarcie, obrona zwarciu, siła broni, są na tych samych prawie wartościach. Z umiejętności mamy dodatkowo leśnika, czyli jeśli chodzi o przedzieranie się przez las, nie mamy żadnej kary. Minusem na pewno jest to, że słabe przebicie pancerza i mało pancerza jednostka sama w sobie posiada, ale jeśli chodzi o same strzelanie, są naprawdę nie najgorszą jednostką. Wykorzystujemy oczywiście do ostrzału, możemy ich wykorzystać do walki ze średnią piechotą, ale raczej bym nie polecał. No chyba, że amunicja się skończy, no to wtedy wiadomo, lepiej użyć ich na przykład na jakąś flankę, niż ich nie użyć. Mamy tych kozaków z włóczniami. Kozacy z włóczniami są o tyle lepsi niż standardowi kozacy, że posiadają tutaj odpieranie szarży, więc to jest dobre, żeby na przykład zatrzymać potwory, kawalerię, możemy ich ustawić na frontalnym ataku i sobie nawet gdzieś tam powiedzmy troszkę lepiej poradzą. Tylko pamiętajcie o tym, że tam jednak pancerz jest troszkę słaby. Obrona zwarcie jest nie najgorsza, bo 30 na taką podstawową jednostkę z pierwszego tieru to jest naprawdę dobre statystyki, więc to jest na pewno plus. Możemy ich wykorzystać po prostu do większej już ilości zadań niż standardowych kozaków, więc jak macie opcję rekrutowania, no to rekrutowałbym raczej tych włócznią. Jeśli chodzi tutaj o Lodową Gwardię, to Lodowa Gwaria występuje również w 2 wariantach i jest to już naprawdę mega ładna jednostka, te łuki to mi się w ogóle mega podobają. Pierwsza to tutaj mamy Gwardię z mieczami, czyli to jest jednostka całkowicie przeciwpiechotna. Magiczne ataki strzelające, atak zwarciu ogromny, ogólnie statystyki są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jedynie do czego można by się tutaj przyczepić, że pamiętajcie, że tutaj jest pancerza 50, nie ma jakiegoś 80-90, jest jednak 50, więc gdy wypuścicie tę jednostkę do walki zwarciu z mocnymi jednostkami piechoty, która też jest na przykład przeciwpiechotna, no to wtedy może być troszkę problem z tym pancerzem. Najlepiej wystrzelać ile się da tej amunicji,
a potem możecie ewentualnie ich rzucać, ale tylko na piechotę, nie rzucamy ich na potwory, na bohaterów, bo inaczej z tej jednostki wiele nie zostanie. Mamy też tutaj oczywiście wzmocnienie przeciwko piechocie, czyli taką premię plus 9, ale sama jednostka powinna wystrzelać całą amunicję, a potem dopiero walczyć, a często jest tak, że jak wystrzela całą amunicję, no to już jest po prostu po bitwie. Mamy również zastosowanie, jeszcze w sumie można wspomnieć, że jeśli chodzi akurat o Lodową Gwardię, to mają odporność na magię 15%, więc to jest naprawdę spoko. Lodowa Gwardia z glewiami. Tutaj mamy też plus, że obrona przed szarżą dużych jednostek i odpieranie szarży. No bo oczywiście te glewie, które tutaj mamy na plecach, to są po to właśnie, żeby zatrzymywać kawalerię, potwory, takie naprawdę bardzo mocne jednostki. Więc tu już zastosowanie zdecydowanie ciekawsze. Bo jeśli chodzi o pokonywanie potworów, z jednej strony Kislev nie ma z tym problemu, bo takie spowolnienie, jakie my możemy narzucić na jednostki magią i samym tym, że jeśli zaczniemy strzelać, no to one, oczywiście jednostki Lodowej Gwardii mają odmrożenie w walce wręcz i w strzelaniu, to ta jednostka jest tak spowolniona, że zdążymy ją wystrzelać. No chyba, że walczymy z 3-4 armiami, jedną armią, no to wtedy faktycznie może być z tym większy problem. Musimy wtedy dużo działać magią, ale Kislev akurat ma bardzo duże predyspozycje do tego działania, więc tu naprawdę nie ma żadnych problemów. Oczywiście Lodowa Gwardia z glewiami mamy bonus plus 17 do dużych przeciwników, do walki z nimi, więc warto naprawdę do tego wykorzystywać. Pamiętajcie, nie mylcie tych jednostek, bo inaczej będziecie mieć bardzo małą skuteczność i niepotrzebne straty, albo i przegraną nawet bitwę. Jeśli chodzi o strzelców, no strzelców pewnie znacie, omawialiśmy też Imperium. Strzelcy są po prostu standardowi, jest to jednostka z strzelbą, znaczy w sumie z takim pistoletem, no bronią po prostu palną. No ciężko zbrojni, oni też sobie dobrze nawet radzą w walce. Jeśli chodzi o atak w zwarciu 32, obronę w zwarciu trochę gorzej, ale siła broni 34, obrażenia też przebijające pancerz w walce wręcz, obrażenia przebijające jeśli chodzi o strzał. Ważne jest to, żeby pamiętać, że strzelcy muszą stać idealnie na wprost do strzału, bo jeśli będą stali za naszymi jednostkami, to też czasem się zdarzy, że będą strzelać, ale będziecie strzelać po swoich jednostkach, co jest największą głupotą, jaką można zrobić, bo jeśli mamy tutaj z przodu bardzo mocną jednostkę, a oni zaczną strzelać tym przebijającymi pancerzami pociski, no to będzie po prostu miazga z naszych jednostek. I ostatnia jednostka to są zamachowcy Ashine. Jednostki, które bardzo dobrze się poruszają w lesie, mają też oczywiście straż przednią, więc możemy się gdzieś schować na przykład i zapolować na przeciwnika, jeśli chodzi o strzelców, o artylerię. Na to możemy ich oczywiście wykorzystać. Rzadko która jednostka w Kislewie ma coś takiego jak właśnie straż przednia, skradanie, a te akurat jednostki to mają. Jak widzicie, specjalnie są tak poubierane w jakieś tam wilcze, niedźwiedzie skóry, żeby jednak się ukrywać. No kusza też jest taka, bym powiedział, nie najgorsza. Jednostki oczywiście wykorzystujemy do całkowicie ostrzału. Nie jest to jednostka, która powinna walczyć wręcz. Mimo że te statystyki są nie najgorsze, pancerz jest bardzo słaby i ta jednostka bardzo szybko ginie w walce wręcz, bo mamy też mało życia względem jednostek. Bo tutaj większość jednostek Kislevu nie ma na przykład 9-10 tysięcy życia, a raczej tak około 6 do 7 tysięcy. No i cóż, możemy w takim razie rozpoczynać, możemy się zabawić trochę tą magią. Tutaj mamy oczywiście nasycenie, korona szponów, proszę bardzo. Ta akurat chyba nasza, jak dobrze pamiętam, daje. No tutaj przeciwnik będzie musiał do nas podejść, nie ma innej opcji. Często można zrobić tak, że jeśli ma się fajnego jakoś twardszego lorda, warto ich wystawić na początek. Niech przeciwnik sobie tutaj podejdzie. Tu możemy zastosować standardową magię, żeby ich spowolnić. Jeśli chodzi też o matkę ostkankę, to ona ma właśnie taki delikatny ostrzał. Jak dobrze trafi, to może naprawdę zadać ładne obrażenia. Możemy użyć tego pocisku, proszę bardzo. A jeśli te jednostki już są tak naprawdę przy zasięgu strzału, no to powinniśmy użyć tego zaklęcia i zacząć spowalniać przeciwnika. Oczywiście nasza Lodowa Gwardia jeszcze bardziej spowolni przeciwnika i zobaczcie sobie wtedy, ile tutaj mamy spowolnień nawrzucanych.
i z prędkości 40 robi się 18. No to zobaczcie sobie, co jesteście w stanie zrobić tą jednostką. Tu jeszcze mamy kociołek, który daje truciznę. Możemy go też sobie użyć, tylko że on... A nie, on się szybko, widzę, kastuje, spoko. Możemy zdjąć też oczywiście pancerz przeciwnikom. I to jest dobre, bo też mamy taką możliwość, że zdejmujecie pancerz i szansę na zablokowanie ostrzału, czyli zdejmujecie im tarczę, więc to jest dobre. A na przykład oczywiście na jednostki, które mają tarczę, bo tak to nie ma sensu tego inaczej używać. Ale zobaczcie sobie, ile już w stanie tak naprawdę jesteśmy zrobić. Samymi takimi podstawowymi jednostkami strzelającymi. Znaczy, no może nie podstawowymi, bo Lodowa Gwardia to już naprawdę jest taki, bym powiedział, wyższy tier tych jednostek. Ale mimo wszystko walka jest naprawdę bardzo prosta. Ten garnuszek jest naprawdę potężny, więc używajcie garnuszka bardzo często i tym bardziej, że on jest tani. Osłabia przeciwnika, jeśli chodzi o, no tak naprawdę o statystyki. Możemy użyć na przykład tej Lodowej Gwardii, niech sobie tam też powalczą. Choć nie powinien ich rzucić akurat na wojowników standardowych, ale porzucajmy ich tutaj. Niech chłopaki trochę tu powalczą. W sumie dziewczęta chyba, bo to są kobietki same, no, same kobietki. Tu kozacy walczą, proszę bardzo, jak ubrudzeni krwią. Go tu tam włóczcie. Jak mówię, nie fajnie, bo oni mają taki topór z pistoletem złączony, czy z strzelbą, to w sumie spoko wygląda. A tu ci z mieczami to akurat jak znalazł. Choć tutaj mamy chyba białe lwy. No białe lwy to są akurat dobrą jednostką przeciwpiechotną, więc... I tak jak mówię, zamachowcy Eshin zdecydowanie nie powinni walczyć, bo będzie po prostu duży problem i szkoda tracić armii. Warto po prostu używać bardzo dużo tej magii, osłabiać przeciwnika, tym bardziej jeśli już dojdzie do tych naszych strzelców. Strzelców zawsze trzeba układać tak, żebyśmy mieli jak najwięcej możliwości do walki. Możemy tu jeszcze wysłać na te białe lwy. Mi się mega podobają akurat ta Lodowa Gwardia, jeśli chodzi o kolory. O kurczę, tu bohater przywalił. Skasował ich ładnie. Tu możemy zobaczyć, jak właśnie ci walczą z tą kuszą, ale tu mają taki swój mieczyk. Plus czasem jest taki, że niektóre jednostki strzelają, a drugie walczą, mimo że to jest ten sam oddział. I to jest spoko. O, proszę bardzo, jak tutaj ładny był strzał z kuszy. No moim zdaniem, jeśli chodzi o animację, to tyle. No nie ma tutaj jakichś cudownych też animacji. Takie standardowe, które już mogliście nieraz zobaczyć. Więc przejdźmy w takim razie dalej. Przechodzimy do kolejnej dawki jednostek. Tutaj troszkę pomieszałem. Z tego względu, że mamy kawalerię, mamy piesze, znaczy kawalerię potworów, mamy konnych strzelców, mamy sanie bojowe, mamy również mały grom, czyli artylerię oblężniczą i mamy tutaj jeszcze Konstantyna, Patriarchę i Ulrykę Magdowa. Ulryka Magdowa to jest czarodziejka, którą możemy odblokować dzięki specjalnej misji. Jeśli chodzi o nią, jest po prostu z magii cienia, czyli z bardzo potężnej magii, która szczerze powiedziawszy w Kislewie zdecydowanie się przydaje. Same jeszcze dodatkowe umiejętności, które ona tutaj ma, to jest narzucenie na tą jednostkę odporność fizyczną, obronę w zwarciu, a wrogowi zdejmuje 24 ataku w zwarciu, więc jak dla mnie bardzo fajne zastosowanie, mimo że jej statystyki nie są jakieś wybitnie mocne, no bo jest to po prostu taka łuczniczka, czarodziejka, wojowniczka, taka mieszanka wedlowska. Więc tutaj naprawdę te statystyki są dobre, bo jeśli sobie narzuci chociażby ten bonus, nie ma jakichś lepszych itemów, no to 70 obrony zwarciu jest w stanie wiele wytrzymać, a dodatkowo rzuci na siebie otchłań i zmiecie przeciwnika z powierzchni ziemi. Mamy też zwiększenie tak naprawdę zasięgu, plus nasycenie oślepienia. Oślepienie jest bardzo mocnym efektem w grze, jednym chyba z najmocniejszych, tym bardziej, że czas działania oślepienia jest bardzo długi. Również mamy srebrny sztylet, czyli zwiększenie ataku zwarciu, nasycenie właśnie na magiczne ataki. Mamy też premię 30+ do walki z piechotą, więc ogólnie jeśli chodzi o bohatera jest po prostu przepotężna. Patriarcha to jest taki wujek
który tutaj, jak sobie zauważycie, trzyma jakieś kadzidełko, trzyma jakieś berło i wzmacnia nasze jednostki. Jeśli chodzi o wigor, premię szarży, dyscyplinę i leczenie, które, no leczenie jest naprawdę, bym powiedział, dobre, bo tutaj czas trwania 15 sekund, więc możemy się spokojnie 12% jednostek wyleczyć, 3 razy możemy tego użyć, więc warto to zastosować, tylko pamiętajcie, zasięg jest 35 metrów, nie jest to może jakiś ogromny, ale jednak coś, plus atak zwarciu możemy sobie podbić o 40. Tego wujka trzeba po prostu bronić. To jest taki, powiedzmy, ksiądz. Jeśli chodzi o Konstantyna, wygląda trochę jak Menel. Zachowuje się jak Menel i jest trochę słaby, bo bardzo mało mamy tutaj pancerza. Mamy płonące ataki, bo sobie berło podpalił i myśli, że jest fajny. Same jego statystyki są bardzo słabe. Jest to na zasadzie patriarchy, czyli ma te same zaklęcia wzmacniające obszarowo nasze jednostki. No i w sumie jeśli chodzi o niego to tyle, nie jest on jakiś wybitnie potężny. Jego statystyki sami widzicie, że są takie sobie. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Jeśli chodzi o pierwszą jednostkę kawalerii, są to derwisze. Kosowicy derwisze. No słaba bardzo jednostka, ale jednostka bardzo szybka, więc dobra jest do szybkiego ataku na strzelców, zablokowania artylerii, no i poświęcenia się po prostu dla ogółu. Mają też oczywiście zastosowanie straży przedniej, więc możecie sobie ich ładnie schować. Na przykład możemy ich sobie schować tutaj. I te jednostki będą mogły wjechać przeciwnikowi na plecy. Akurat przeciwnik nie ma tam strzelców, nie ma artylerii, więc szału nie będzie. Mamy, no zastosowanie to tak jak mówiłem, pamiętajcie, że taka jednostka kawalerii, która jest bardzo, powiedzmy, słaba, tania, no to w większości na strzelcy, na flankę, na plecy, ale na słabsze jednostki i do blokowania artylerii nic więcej. Jeśli chodzi o husarzów, no to tutaj husarzy już mają trochę lepsze te jednak statystyki. Mamy też już taką pikę. Więc ta pika już może faktycznie coś więcej zrobić. Mamy dobrą premię do szarży, więc do szarżowania zdecydowanie na przeciwpiechotną, czyli na po prostu piechotę są znakomici. Nie mają jakby konkretnego bonusu na piechotę, ale również mają tarczę, więc są w stanie zasłonić trochę obrażeń. Też pancerz mają nie najgorszy, dyscyplina jest nie najgorsza. Tylko atak zwarciu, obrona zwarciu jest słaba. Jest to jednostka, którą musimy wykorzystywać tylko do szarży, do niczego więcej. Bo inaczej z tej jednostki, jak się zatrzyma, tak szybko po prostu zginie. Czyli na piechotę, artylerię, strzelcy dalej zostawiamy te jednostki. Mamy jeszcze Legion Gryfa, który ma zdecydowanie więcej pancerza. Lepszy już tutaj atak zwarciu, obrona zwarciu, ale też dalej bez jakiegoś większego szału. Jak widzicie, są już tak dosyć porządnie uzbrojeni. Różnicę też mamy taką, a pamiętajcie, że jeszcze jest chwalebna szarża, czyli podczas szarży na wroga czas trwania premii do szarży zostaje podwojony. Wrogie jednostki, które zostały zaatakowane od boku, otrzymują karę do dyscypliny. To jest dobre, bo to mają właśnie husarze i również Legion Gryfa, więc starajcie się zawsze wykorzystywać te umiejętności dobrze, bo wtedy zyskujecie naprawdę ogromną przewagę. Ja nie jestem zwolennikiem aż tak bardzo kawalerii u Kislewu, ale to jest kawaleria, którą możecie spokojnie wykorzystać w wielu sytuacjach, tym bardziej na początku gry takie husarze sprawdzają się dobrze. No Legion Gryfa to już trochę później możecie zrekrutować, ale sama sobie kawaleria jest dobra. I też przelicznik ma dobry pod automat, więc jeśli was interesuje jednostka pod automat, to jest akurat naprawdę dobra jednostka. No zastosowanie jest takie same, tylko jest po prostu twardsza ta jednostka, czyli piechota, artyleria, strzelcy. No na potwory zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o jednostkę na potwory, no to tutaj, moi drodzy, macie nasze niedźwiadki polarne. Niedźwiadki jest oczywiście jakiś, powiedzmy, nie wiem, ciężko zbrojny z włócznią, halabardą. No włócznia to jest, powiedzmy, taka glewia bardziej. Ładne tutaj już mamy bonusy do premii na właśnie dużych wrogów. Z umiejętności nie mamy nic cudownego, ale sama jednostka w sobie ma sporo pancerza, dobra prędkość, dobra dyscyplina, atak zwarciu spoko. Obrona zwarciu to jest największa bolączka tej jednostki, bo jest, powiedzmy, bardzo słabe, bo 34 na takim wysokim tierze, na którym ta jednostka się znajduje, jest po prostu trochę słabo. Tym bardziej, że nie mamy żadnych umiejętności, gdzie większość frakcji na 4. tierze ma naprawdę potężne jednostki, więc tutaj musicie z głową trochę tego używać. Na potwory super, na piechotę z halabardami, z włóczniami zdecydowanie unikać. Na walkę ze standardową piechotą to tak pół na pół. Jeśli też dacie ich na za mocną piechotę, no to ich po prostu przecisną.
Więc na to zwracać na pewno uwagę. Przejdźmy w takim razie do konnych łuczników. Są to tak jak derwisze, statystyki identyczne prawie jak derwisze, tylko dochodzą tutaj łuki, strzał w ruchu, no i też mamy standardowo zastosowanie, że możemy ich sobie schować w krzaki, no i oni sobie tam najadą na przeciwnika na plecy. Możecie też im, wiadomo, przełączyć sobie tryb i żeby po prostu zaatakowali wręcz, jeśli tam nie chcecie się bawić tym łukiem. Przechodzimy w takim razie do sań bojowych, czyli tak zwane, powiedzmy, rydwany. W saniach bojowych, jak widzicie, mamy taką piękną ekipę. 4 strzelców, więc spoko. Mamy też oczywiście niedźwiadki. Więc jeśli chodzi o lekkie sanie bojowe, no to można powiedzieć tyle, że premia do szarży taka sobie, siła broni może być. Statystyki są takich średnich lotów. Osobiście nie lubię bawić się saniami, bo saniami trzeba się naprawdę dużo bawić. To nie jest jednostka, którą puścicie naprzód i ona po prostu jest w stanie sama sobie poradzić, bo gdy się gdziekolwiek zaklinuje, ktokolwiek zacznie w nią strzelać, to tej jednostki po prostu nic nie zostanie. Ja osobiście bardziej wolę te drugie sanie, z tego względu, że są bardziej opancerzone i jesteśmy w stanie gdzieś tam więcej się pobawić z tym przeciwnikiem. Jeśli chodzi o zastosowanie, no tutaj możecie zastosować to na warianty, czy to będą te sanie, czy to będą te sanie. Używamy na przykład fajnie takich sań do obijania potworów, do bawienia się z potworami, czy możemy uciekać i strzelać, bo mamy strzał w ruchu, więc to nam daje tą największą przewagę. Możecie również przełączyć tryb i starać się szarżować na przykład w strzelców, ewentualnie w flankę na jakąś tam piechotę. Do tego spokojnie możecie to wykorzystywać, ale też z głową, z umiarem, żeby się po prostu nie przejechać na tym dokładnie jak na saniach. Więc przejdźmy w takim razie do małych gromów, a konkretnie do dużego kalibru. Jeśli chodzi o duży kaliber małych gromów, no to siła uderzenia jest tutaj znakomita. Tym bardziej jak sobie zobaczycie, mamy tutaj premię przeciw dużym wrogom, więc jeśli mamy dużego wroga, to sprawdza się jeszcze lepiej. Same takie, bym powiedział, gromy w sobie mają fajne ataki kolizyjne. Czyli ta jednostka wykonuje dodatkowe ataki przy zderzeniu się z wrogami w trakcie szarży. To jest fajne. Zasięg jest też bardzo ładny i zaraz zobaczycie, do czego możemy wykorzystać je. Ogólnie można je wykorzystać do wszystkiego. Uderzenie z takiego działa jest, powiedzmy, konkretne. Tylko jak dobrze pamiętam, małe gromy muszą chyba stać na wprost czasem. Czasem jest problem z tym strzelaniem. Plus jest taki, że są w miarę nawet mobilne, bo 35 prędkości to nie jest najgorzej. Tylko z celnością trzeba uważać. Najlepiej jak one strzelają po bokach jak kanonady. Tego sprawdzają się na pewno najlepiej. No, a jeśli chodzi o białe lwy, no to tu jest trochę lipa. No ale możemy tutaj zaszarżować przeciwnika trochę. Ja mówię, kawaleria jest spoko, tylko musimy się nią bawić non stop, bo inaczej będzie problem. Staniami wtedy możecie sobie na spokojnie uciekać. No nasi derwisze mogą tutaj jeszcze zaatakować. Tu macie naszą husarię. To akurat na mieczników wlecieli, więc spokojnie mogli sobie przejechać. Tak jak mówiłem, jak zostawicie niedźwiedzie samych sobie i zostawicie ich w piechocie, to nic z nich nie zostanie. Również to samo się tyczy każdej kawalerii u Kislewu, więc... Możecie zobaczyć, jak tutaj nasz Menelik walczy. Proszę bardzo. On bije gdzie indziej, patrzy gdzie indziej. Plus jest taki, że teraz jak dużo tutaj osób koło niego stoi, to możemy sobie po pierwsze go zbuffować, czyli dać sobie jakieś leczenie. A nasze działa będą sobie tutaj ładnie strzelały. Naszą czarodziejkę można teraz na przykład też wykorzystać i rzucić sobie coś takiego. Możemy trochę zgrabniej tutaj przeciwnika umieścić.
No i piechota tak naprawdę elfów zniknęła. Tylko, że widzę, że tutaj coś nie wyszło. A nie, dobra, ona po prostu otrzymuje takie obrażenia duże. Tak jak mówię, tu te jednostki, które macie, w większości te jednostki dotąd, to są jednostki, które trzeba pilnować, trzeba nimi zarządzać. A artylerią ogólnie też trzeba tutaj zarządzać, bo musimy ładnie ustawić tą artylerię, żeby 100% jej wykorzystać. Więc to jest spoko. Zobacz, możemy też użyć tutaj sanie do szarży. Ale to jest akurat dużo jednostek, które tak do szarży tam się nie użyje za specjalnie, ale możemy spróbować zawsze. Gromę również trzeba pilnować, żeby wycofywać. O, wiecie, tymi saniami. No, tutaj tymi saniami to jakiegoś szału nie było większego. Ale jak z kawalerią, z saniami już są w stanie więcej gdzieś tam chłopaki zrobić. Tu mamy dobre te jednostki, ale do takiej bazowej armii zdecydowanie to by się tutaj nie przydało. Nie byłoby tego po prostu potencjału. Pamiętajcie, żeby używać już bonusów z tych naszych jednostek odnośnie właśnie patriarchy. Tym bardziej tego leczenia, bo to leczenie daje naprawdę nam sporo. No i chyba moim zdaniem tyle, możemy przejść dalej. Moi drodzy, przechodzimy teraz do ostatnich jednostek, czyli są to ogólnie potwory. Również tutaj dodałem regimenty, żeby to za jednym razem zrobić, tym bardziej, że potworów nie mamy sporo w Kislewie. Zacznijmy od naszego pierwszego zwierza bojowego, czyli panterki, którą też caryca może przyzwać. Jeśli chodzi o wygląd, jest naprawdę słodziutka. Jeśli chodzi o statystyki, na pewno dużym plusem jest prędkość. Prędkość, atak zwarciu i siła broni jest naprawdę dobrą tutaj zaletą tej jednostki. Również zaletą, jak sobie tutaj zobaczycie, nie wiem czemu dalej znika, coś tutaj się buguje. Odporność fizyczna 20% mamy dodatkowo. Budzi oczywiście strach, jeszcze zarąbista jednostka do atakowania artylerii, strzelców, choć tutaj skuteczność przeciw dużym wrogom, do tego mamy akurat premię, ale nie oszukujmy się, tutaj jest za mały pancerz, za mało życia, żeby też sobie poradzić z jakimiś większymi wrogami. Choć do ataku na takiego bohatera jako liczony wielki wróg to byłoby spoko. No i do takich słabszych potworów też można oczywiście to wykorzystać. Unikamy oczywiście strzelców, no bo pancerz jak widzicie jest bardzo słaby. Unikamy również halabard włóczni. Do atakowania kawalerii, strzelców, artylerii sprawdzi się dobrze, więc do tego zdecydowanie wykorzystujcie. Czyhający w puszczy. No to jest jednostka super, bo to jest już jako leśnik, więc w lesie sprawdzają się znakomicie. Tym bardziej jeśli walczą w lesie z jednostką, która ma jakieś tam kary do walki w lesie, to spoko. Sama jednostka w sobie ma bardzo dużą siłę broni. Mamy znakomite bonusy, jeśli chodzi o walkę właśnie z piechotą, plus 16 jeszcze dla samej walki z piechotą, więc obrażenia są naprawdę spore. Minusem na pewno jest też ten pancerz i dyscyplina. Choć premia szarży 46 to są w stanie bardzo ładnie się wbić w piechotę, więc to jest na pewno ogromna zaleta tych jednostek. Wykorzystujemy na piechotę najbardziej, na strzelców i artylerię. Możemy również starać się walczyć trochę z kawalerią takiej średniej jakości, która oczywiście nie ma też bonusów do walki z potworami, no bo jak będą mieć bonusy do walki z potworami, no to będziemy mieli troszkę problemów. Kolejna jednostka, o gdzie ona oczywiście jest, no tutaj. Jeśli chodzi o naszego żmija, no żmij jest naprawdę słodziutki, piękny, proszę bardzo. Sypie tutaj śniegiem. Sam żmij ma dobre statystyki, bo pancerz jest spory, siła broni jest ładna, obrona zwarciu jest na pewno zdecydowanie minusem, ale dużo potworów niestety obronę zwarciu ma na małych, bym powiedział, na małym poziomie. Mamy tutaj też odporność na ostrzał, więc może to być jednostka, która szarżuje w stronę strzelców, bierze powiedzmy troszkę tych strzelców na siebie. Choć tutaj pamiętajcie, że nie ma tarczy, no to jest troszkę problem, ale jeśli dobrze to rozegracie, jesteście w stanie wiele zrobić. Sama jednostka jest naprawdę dobra, choć jest jednostka oczywiście potworów w Kislewie zdecydowanie mocniejsza. Żmija możecie wykorzystywać, bym powiedział, nawet na każdą jednostkę, prócz halabard i włócznie i jednostek, które mają duże bonusy przeciwko dużym wrogom, bo inaczej będzie po prostu problem. Jeśli chodzi o naszego niedźwiadka żywiołów, niedźwiadek żywiołów jest o tyle potężny, że mamy tutaj też oczywiście magiczne pociski. 3 razy możemy sobie tego użyć. Jeśli chodzi o same statystyki naszego niedźwiadka, są, bym powiedział, dobre. Siła broni na pewno jest dużym plusem. Prędkość jest nie najgorsza. Jeszcze chciałem powiedzieć, że żmij mrozu jest bardzo szybki, bo tam mamy 75 speeda.
więc jeśli nawet wrzucimy jakieś wzmocnienie, to jest jednostka bardzo szybka i może przeprowadzać ładne ataki, bo premia szarży też jest nie najgorsza. Jeśli chodzi akurat o niedźwiedzia, niedźwiedź ma o tyle plusów, że mamy coś takiego jak właśnie klątwę, czyli na prędkość przeciwnika i również mamy odporność fizyczną, więc 90 pancerza, 25 odporności jeszcze fizycznej, mamy sporo życia, duża siła broni, fajnie się sprawdza do pokonywania na przykład bohaterów, potworów też innych, jeśli te potwory też nie są jakieś mega mocne, jak jakieś monolity, to naprawdę sprawdzi się znakomicie. Też mamy magiczne ataki, a takie wiadomo standardowe odmrożenia. No jak dla mnie jest to dosyć bardzo fajna jednostka. Mamy jeszcze oczywiście uosobienie żywiołu bestii, czyli to co też niedawno było pokazane na zwierzu ludziach, na poradniczku. Jeśli chodzi akurat o niego, 650 siły broni, jest to naprawdę sporo. Premia dla piechoty, no te 10 trochę smutno dali, że tak mało. Pancerz jest malutki, więc na ostrza musicie bardzo uważać. Odporność fizyczna, odporność na magię to są na pewno jego zalety. Mamy też takie coś jak obszarowe obrażenia, które zadajemy przeciwnikowi, które mają więcej niż 25% życia. To jest spoko, bo zadaje to naprawdę dobre obrażenia, bo 8 do 16 na sekundę, jak jest duży oddział, no są to dobre obrażenia. Mamy też oczywiście aktywną klątwę obszarową na zdjęcie prędkości i dyscypliny. Więc jak sobie zobaczycie, wiele jednostek ma zdjęcie tej prędkości u przeciwnika, więc jesteście w stanie naprawdę niezłe rzeczy wyrzeźbić. Znakomicie sprawdza się na piechotę, na potwory też, bo jednak siła broni jest dobrze, To jest jednostka ogólnie, która się sprawdzi na wszystko dobrze, tylko musimy unikać ostrzału, bo ostrzał może jedynie szybko zniszczyć tą jednostkę. Od strzelców oczywiście ostrzał, artyleria to tam pół na pół, chyba że to będą kanonady, które bardzo mają dobrą celność w potwory, no to wtedy jest troszkę większy problem. Omówimy w takim razie regimenty. Jeśli chodzi o regimenty, mamy tutaj właśnie wojowników z 2 mieczami, trochę tak zaciągniętych od Lodowej Gwardii, ale jest to po prostu ciężko zbrojni kozacy po prostu z 2 mieczami, którzy mają bonusy do walki z piechotą. A coś mi tutaj chyba źle przeskoczyło. Nie wiem o co mi chodzi, że mi to tak przeskakuje z tym menu, coś się chyba pogrzało. Plus 5 premii do walki przeciwko piechocie. No dużo, niedużo, ale zawsze to jednak coś jest. Dyscyplina spoko, pancerz spoko. No premia do szarży taka sobie, ale mamy też tutaj szał. To jest spoko, bo szał jest z tego względu dobre, że daje atak zwarciu, premię szarży, obrażenia i odporność na psychologię. To się przydaje. Jeśli chodzi, że musimy mieć dyscyplinę więcej niż 50%, to też nie jest problem, bo mamy 75, więc to jest sporo dyscypliny, więc jak dla mnie fajna jednostka. Jeśli chodzi o wygląd, no fajne mają płaszcze i sami sobie nie są najgorsi. Tutaj jak widzicie mamy już takich jakieś kolory pod chińskie podchodzą. Mamy tutaj carską gwardię z wielką bronią, czyli po prostu tą standardową, tylko troszkę wzmocnioną, bo mamy płonące ataki, mamy więcej pancerza, no i chyba więcej jest premii przeciwko piechocie, tak mi się wydaje, i odporność na ogień. I również macie umiejętność, że wigor na sekundę minus 100% dla wszystkich sojuszniczych jednostek, więc jak dla mnie fajne wzmocnienie, bo wigor jest jednak to, że mamy czasem jednostki, które już bardzo długo walczą i ten wigor spada, a jednak ten wigor się po prostu przydaje. Mamy również strzelców, którzy mają zarąbistą umiejętność jak spowolnienie, czyli tak jakby takie odmrożenie. Jest to dobre zastosowanie, bardzo duża siła pocisków. To są standardowi strzelcy, których macie w Kislewie, tylko są po prostu wzmocnieni. No i oczywiście posiadają ten atrybut spowolnienia. Gdyby wszystkie jednostki strzelców posiadały ten atrybut spowolnienia, byłoby po prostu masakrycznie. No oni też sobie dobrze poradzą do walki wręcz, bo mają też niezłą właśnie walkę z wręcz, bo to jest hybrydówka. Więc cóż, możemy iść dalej. Mamy tutaj, jak widzicie, świecące armory na niedźwiedziach nałożone. Jest to jednostka standardowych niedźwiedzi, tylko jest wzmocniona z tego względu, że tutaj posiadamy właśnie to. Też Zeftora, czyli mamy oślepienie przeciwnika na 10 sekund. No i to oślepienie przeciwnika jest dobre, bo atak zwarcie, obronę zwarcie 24 zdejmuje też sporo, tym bardziej, że te jednostki wysyłamy na potwory. A potwory mają jednak zawsze takie dobre statystyki, więc warto to wykorzystywać. Mamy też tutaj podbity pancerz z tego co widzę. No i mamy magiczne ataki i to by było tyle z tych większych zmian. Czyhacze
są akurat, bym powiedział, prawie identyczne, tylko modyfikator uzyskiwanego leczenia minus 100%, czyli skażają, jakby robią skażenie na daną jednostkę przeciwnika, żeby nie mógł ich leczyć. To jest dobre, ale komputer tak rzadko gdzieś tam używa, powiedzmy, tego leczenia. Często gdzieś tam na wampirach się to używa, ale wampiry same w sobie to Kislev nawet by nie miał z nimi żadnego problemu, bo wampiry się po prostu zawsze bohaterów wystrzela i wtedy komputer jest bezsilny, więc jak dla mnie takie średnie. Statystyki są identyczne prawie jak dla tych standardowych, widzę, jednostek. Różnica jest, że dyscypliny mamy więcej, atak zwarciu, obrona zwarciu i premii szarży. Takie mamy różnice między tymi jednostkami. Jeśli chodzi tutaj o serce zimy zamarzniętego żywiołaczka, to jest na przykład duża przebitka względem standardowego niedźwiedzia żywioł, z tego względu, że tutaj mamy serce zimy, czy mamy tą bardzo potężną umiejętność, to zaklęcie, które zmiażdży ogromną ilość przeciwnikowi armii, gdy ładnie to oczywiście ugramy, czyli ustawiamy jak najwięcej przeciwników w jednym miejscu i rzucamy po prostu zaklęcie. No moim zdaniem jest to znakomita jednostka i powinniśmy po prostu wytestować nasze potworki w walce. Uosobienie już widzieliście mniej więcej jak walczy, ale wiecie, zawsze można zobaczyć jeszcze raz, to nie problem. No a jeszcze sam Borys, bo o Borysie tutaj zapomniałem. Borys ma wzmocnienia przeciw dużym wrogom, ogólnie ma też zadawanie obrażeń przeciwnikowi, zmniejszenie prędkości, dodatkowe podbicie swoich obrażeń, no i tutaj umiejętność standardowy awanturnik i utrzymanie w pozycji. Tak jak mówiłem, żmije są dobre, bo żmije są szybkie. Możecie je wykorzystywać najlepiej na taką piechotę. Tu się żmije trochę pomieszały, ale... No żmijami można naprawdę dużo ogarnąć. Tu możemy im trochę wsparcia zrobić. Pięknie się tutaj jednostki zbierają, więc będziemy mogli użyć jakiegoś zaklęcia. To jedyny jest problem taki, że jeśli nas gdzieś tam otoczą i szybko ta dyscyplina im spadnie, to możemy mieć problem. Ale tu już idzie wsparcie. Tu mamy jeszcze naszego niedźwiedźka. Tutaj właśnie już otrzymują obrażenia przeciwnicy. Te 8 do 16 na sekundę. No, możemy rzucić naszych strzychaczy, tak samo pantery. Choć to akurat rzucamy ich na włócznie, więc trochę będzie słabo. Choć ta siła obrażeń powinna też tutaj dużo zrobić. Nasze żmije już... żmije się nawet trzymają, jednak wsparcie potworów tutaj dużo zrobiło. No i tutaj też możemy sobie wykorzystać to zaklęcie. Tylko to zaklęcie, jak dobrze widzę, one się po prostu trzyma naszego stwora, więc musielibyśmy użyć po prostu przy naszym stworze. No ale to zaklęcie jest dobre, akurat tutaj na włócznie to się sprawdzi znakomicie. No i będzie zadawać teraz wszystkim obrażenia, proszę bardzo. Najpierw po tyle, teraz po 50 do 100. No, są to naprawdę przepotężne jednostki. Warto ich po prostu używać. Już widzicie, uciekają. O, panterka, dobra, panterka, zaatakuj. A tu już nie ma kogo atakować. Dobra, tutaj atakujcie. No nie, no nie mają szans. Tutaj mamy tak mocną tą armię, że no nie mają szans nawet rzucając sobie tak byle jak te jednostki. Możemy też teraz jeszcze dyscypliny im zmiażdżyć. A jak widzicie tutaj fajnie też potwór sobie radzi z cięciem od elfów. O, porzucaj nimi trochę, proszę bardzo, tym jak tu ładnie rzucił. Żmij? Żmij się jeszcze trzyma. Pięknie. Dobra, moi drodzy, możemy moim zdaniem przejść już do omówienia tworzenia armii.
Moi drodzy, jeśli chodzi o tworzenie armii, na początku nie mamy gdzieś tam dużych wyborów. Warto sobie na pewno kiślewskich wojowników wziąć z tego względu, że mamy odpieranie szarży. Jest to też bardzo wytrzymała jednostka, bardziej wytrzymała niż standardowi kozacy. No kozakami na pewno gdzieś tam się opiera, gdzieś gra. Czasem mamy też lodową gwardię na początku jakieś jednostki, ewentualnie mamy niedźwiedzia albo panterę. Więc też często te jednostki gdzieś tam się trafią, husarzy się trafią na początku, zależy kim sobie zaczynamy. Warto na pewno iść w te jednostki takie podstawowe, te tańsze, ale warto też kupić ciężko zbrojonych kozaków, jeśli chcecie gdzieś tam więcej automatów toczyć i do walki takiej standardowej też się dobrze sprawdzają. Z tego względu, że po pierwsze są hybrydą, czyli strzelają i walczą wręcz, mają sporo pancerza. Pod względem jednostek z pancerza to kiślewscy wojownicy czy tak kozacy mają naprawdę mało pancerza. Szybko też możemy przejść właśnie w zamachowców Eszkiny, a zamachowcy Eszkiny są naprawdę bardzo mocnymi jednostkami strzeleckimi. Jeśli potraficie wykorzystywać potencjał strzelców, to jest jednostka, bym powiedział, obowiązkowa w waszej armii. Tak samo jak strzelcy, to też jest jednostka obowiązkowa. Jeśli chodzi o dobre przebicie pancerza, jest jakiś przeciwnik, który ma potwory, ma jakieś mocniejsze jednostki, no to strzelcy zdecydowanie szybko się tutaj przydają, szybko są w stanie zareagować, jeśli chodzi o samą walkę. W armii powinno się na pewno znaleźć co najmniej jeden czarodziej, zależy jakie tam domeny po prostu potrzebujecie. Tak jak mówię, domena lodu jest na przykład bardzo potężną domeną, bo po pierwsze macie wiele spowolnień, macie sanktuarium, czyli w razie co odporność w najgorszym wypadku, no ale obrażenia, które możecie zadawać są po prostu ogromne. Też sama tarcza mrozu dodaje pancerz, szansę na zablokowanie ostrzału dla waszych wszystkich jednostek na 11 sekund, więc to jest też dobre zastosowanie. Jeśli chodzi o na przykład nawałnicę, możemy sobie tutaj zmienić. To w nawałnicy macie na przykład zmniejszenie tutaj prędkości przeciwnika, więc to jest ważne, że wtedy jeśli rzucicie zaklęcie jakiekolwiek z domeny nawałnicy i macie to wykupione, to 12 sekund przeciwnikowi zdejmujecie 25 prędkości. Warto o tym wspomnieć. Ja osobiście nie wspominałem przy wcześniejszych poradnikach i to był troszkę mój błąd, bo często się zdarza tak, że te bierne umiejętności z magii są naprawdę bardzo pomocne. W wampirach macie bierne leczenie, więc jest tak naprawdę wiele rzeczy, o których czasem człowiek może zapomnieć. Postaram się oczywiście w następnych też poradnikach tutaj omawiać te konkretne magie, więc to też się gdzieś tam napatoczy, jeśli chodzi na przykład o magię bestii. W magii bestii macie tutaj dzikie serce, czyli odnawianie się mocy. W śmierci, tak jak mówiłem, jest rezerwy sekundy, czyli leczenie. Domena jest na przykład prędkość dla naszych jednostek. W wiedźmach mamy odporność na magię naszych jednostek, a wróg jeszcze traci dyscyplinę. Więc to są takie akurat ważne rzeczy, o których gdzieś tam warto wspomnieć. Jeśli gracie też matką ostanką, to często się idzie bardzo w zamachowców Eshin, w jakąś tam powiedzmy piechotę, która zatrzyma przeciwnika i lecicie po prostu magią. Magia i strzelcy to jest tutaj nierozłączny element, więc powinniście na pewno z tego korzystać. Gdy jesteście już w stanie rekrutować jakąś kawalerię i lubicie grać kawalerią i macie jakieś fajne zastosowanie do kawalerii, warto mieć powiedzmy 2 oddziały maksymalnie kawalerii, ewentualnie kawalerii na niedźwiedziach. Jeśli już walczycie gdzieś na wyższych poziomach z potworami u przeciwnika, warto to mieć. Ale tak samo możecie sobie zrobić taką mieszankę, że czyhający w puszczy też się mega dobrze sprawdzają na piechotę, na wiele jednostek i możecie też ich na przykład rekrutować zamiast kawalerii, zrobić sobie po prostu taką zmianę. Jeśli chodzi o artylerię, no artyleria jest, widzieliście, że potężna, tylko że ten też czas przeładowania, jeśli chodzi o strzelanie, no też trochę to trwa, bo to jest jednak 14 sekund. Więc pytanie, czy potrzebujecie to, czy nie, bo ja osobiście na przykład zamiast gromu wolałbym użyć jakichś tam strzelców mocniejszych, ale sam grom też jest naprawdę przydatny w wielu sytuacjach, tylko musicie dobrze wiedzieć, jak go wykorzystać. Tak samo jest ze strzelcami. Jeśli wiecie, jak ich wykorzystywać, to możecie sobie nawet nie robić żadnej kawalerii, zrobić sobie po prostu strzelców i to wam też naprawdę wystarczy. I po prostu dać jakieś jednostki, które będą przetrzymywać i zrobić jakąś mniejszą, tańszą, budżetową armię. Możecie sobie wymienić, wziąć na przykład jakiegoś lorda twardszego, czy bohatera twardszego do armii, który też będzie w stanie wiele utrzymać. Będziecie latać na przykład carycą na saniach i spowalniać co chwilę przeciwnika, mieszać mu w oddziałach i strzelcami magią wybijać. Wszystko jest taka możliwość i często jest to dobre.
Jeśli macie też czas na zabawę taką, bo jeśli walczycie jedną armią na 2-3, to w Kislewie stają się trochę delikatne problemy, jeśli te armie przeciwników są dosyć mocne. Jeśli są słabe, to nie ma żadnego problemu, bo magia po prostu jest potężna. Ale gdy walczycie z 3 armiami, jedną armią już mocniejszą, no to tam już muszą być zdecydowanie potwory, bo bez potworów nie jesteście w stanie tego w ogóle ugrać. Więc potwory zdecydowanie, jakiekolwiek z tych 3 sobie weźmiecie, każdy z tych potworów jest bardzo dobry. Nie ma tak, że któryś z tych potworów jest po prostu do dupy. Każdy jest dobry, tylko każdy ma inne zastosowanie. Żmij mrozu jest szybki, więc może przeprowadzać szybkie, precyzyjne ataki. Żywiołak mrozu, znaczy niedźwiedź mrozu może się tutaj trzymać bardzo długo względem wytrzymałości, ale też obrona zwarciu nie jest duża, więc pamiętajcie, że tutaj wszystkie 3 potwory mają bardzo małą obronę zwarciu. Więc jeśli zależy wam na obronie zwarciu, możecie sobie wziąć na przykład carską gwardię, 2 oddziały i wtedy one będą na przykład jednostkami, które będą utrzymywać pozycję, a potwory będą ich wspierać, a strzelcy będą wystrzeliwać całą armię, a magia będzie oczywiście pomagać w wspieraniu swoich jednostek, w rozwalaniu przeciwnika jednostek. No i tak się ogólnie powinno gdzieś tam grać Kislewem. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam też do kolejnych moich materiałów. Cześć, cześć, cześć!